Cześć, 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 witajcie w kolejnym, tym razem już jubileuszowym, okrągłym, 6. czy 7, dokładnie nie liczyłem, odcinku mojego serialu podróżniczo-historyczno-budowlano-awanturniczego pod nazwą Kamień na kamieniu. Z okazji jubileusza poszedłem dzisiaj na łatwiznę, pokażę wam znane i lubiane mosty w Stańczykach. Stańczyki w ogóle znajdują się tak daleko na północny wschód Polski, że nie uwierzycie, ale nawet z Białegostoku jest tutaj strasznie daleko. Pierwszy most został zbudowany w 1912-1914 roku jako linia kolejowa. Przyznać musicie, że wygląda to bardzo fantastycznie i przypomina akwedukt. Ale akweduktem nie jest, bo górą nie płynie woda. Mosty w Stańczykach są mostami kolejowymi. A przypominają akwedukty dlatego, że były projektowane przez włoskich architektów. A wiadomo, włoski architekt potrafi zaprojektować albo akwedukt, albo koloseum, albo jakiegoś rozbieranego mężczyznę na pomnik. Pierwszy most w Stańczykach zbudowano w 1912-1914 roku, a drugi prawie 10 lat później. Po co dwa mosty, jakby wystarczył jeden? No wymyślono tak, że w związku z tym, że lotnictwo bombowe bardzo się od czasów I wojny światowej rozbudowało, należy mosty dublować. Że jak przyleci jakiś radziecki, rosyjski, niemiecki, francuski, polski bombowiec i zbombarduje nam jeden most, to będziemy mieli jeszcze drugi. Taki zapasowy komplet rękawiczek. Dzisiaj po torach kolejowych na mostach w Stańczykach nie ma już śladu, tak jak w ogóle po linii kolejowej. Zostało tylko kilka starych, opuszczonych stacji kolejowych i to wszystko. A po mostach spacerują turyści. Wstęp, bo mosty są w rękach prywatnych. Wstęp kosztuje 8 zł od dorosłego i 5 zł ulgowy. Pieniądze z biletów przeznaczone są podobno na renowację filarów mostowych. Most jest zbudowany z żelbetonu i już jest przez te 100 kilka lat dosyć mocno zwietrzały, więc te filary wyglądają tak sobie średnio. Pewnie jeszcze 100 lat postoją, ale później to już tak średnio nie bardzo. Jako miłośnik prac minerskich powiem wam, że jak patrzę na te podpory, aż się człowiekowi chce minować. No i wspominałem o tym, że tędy biegła linia kolejowa. A ponieważ sobie biegła i miała ponad 30 km długości, to mosty w Stańczykach nie są jedynymi na tej trasie. Kolejne dwa są może mniej znane, ale podobno tak samo ładne, tak samo fajne. I właśnie je zaraz spróbuję wam pokazać, jeżeli tylko uda mi się je odszukać.
akwedukt rzymski, który nie jest ani akweduktem oczywiście, ani tym bardziej rzymskim. Znajduje się kilkaset metrów na północ od wioski Kiewojcie. Od Stańczyków, od wiaduktów, od mostów w Stańczykach różni się tym, że jest tylko jeden, a nie dwa. Drugiego nie zdążono wybudować. No i jest bezpłatny, taki opuszczony, niezagospodarowany wstęp wolny, ale przez czyjeś błotniste pole nie za łatwo się wchodzi, ale wiadomo, że trzeba. Gdyby ktoś z Was był odpowiednio złośliwy, to mógłby powiedzieć, że dzisiejszy odcinek wcale nie jest o kamieniach na kamieniu. No i rzeczywiście, przyznaję, dzisiejszy odcinek o wiaduktach tutaj na północy Suwalszczyzny jest o żelbetonie na betonie. I ostatni wiadukt, ostatnie dwa wiadukty w Botkunach. I nawet nie w takich Botkunach, bo strasznie, może nie strasznie przesadzam, trudno to trafić. Bo wszystko znajduje się w środku lasu, w gęstwinie. Strasznie latają muchelce i komarce. I trzeba uważać, żeby się nie zabić. Wiadukty w Botkunach zdecydowanie są najpiękniejsze i chociaż najtrudniej tu się dostać i komary mają po prostu naprawdę zęby, to warto przedrzeć się i odwiedzić to miejsce do kompletu. 2 wiadukty plus 3 poprzednie, łącznie 5. I nawet rzeczka jest piękna. Wszystko pięknie, ale komary, barszcz Sosnkowskiego, i jeszcze do tego pokrzywy. No i to koniec filmu. Było miło, północna Suwalszczyzna. Cześć!